Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Nowina Historia, w którym przyjrzymy się jednemu z najbardziej kontrowersyjnych momentów europejskiej dyplomacji tuż przed wybuchem II wojny światowej, układowi monachijskiemu z 1938 roku i jego konsekwencją dla Polski. Dzisiejszy odcinek zabierze nas do napiętego okresu, gdy wielkie mocarstwa decydowały o losach Europy Środkowej, często kosztem mniejszych państw. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, należy nakreślić kontekst. Jest wrzesień 1938 roku. Adolf Hitler od kilku lat systematycznie odbudowuje potęgę militarną Niemiec, łamiąc postanowienia traktatu wersalskiego, a mocarstwa zachodnie, Wielka Brytania i Francja prowadzą politykę appeasementu, czyli łagodzenia napięć poprzez ustępstwa. Czechosłowacja, państwo powstałe po I wojnie światowej, zawierało liczną mniejszość niemiecką, głównie w regionie Sudetów. Hitler pod pretekstem obrony praw tych Niemców żądał przyłączenia Sudetów do III Rzeszy. Tymczasem Czechosłowacja była państwem o silnej armii i nowoczesnym przemyśle zbrojeniowym, posiadającym sojusze z Francją i Związkiem Radzieckim. 29 i 30 września 1938 roku w Monachium spotykają się przywódcy czterech mocarstw: Adolf Hitler z Niemiec, Benito Mussolini z Włoch, Neville Chamberlain z Wielkiej Brytanii i Edouard Daladier z Francji. Co znamienne, przedstawicieli Czechosłowacji nie zaproszono do stołu rozmów. W wyniku konferencji podpisano układ, na mocy którego Niemcy otrzymały Sudety, czyli około 30% terytorium Czechosłowacji, gdzie znajdowała się większość czeskich fortyfikacji granicznych i znaczna część przemysłu. Chamberlain wrócił do Londynu, dumnie ogłaszając, że przywiózł pokój na nasze czasy. Jak wiemy z perspektywy historycznej, pokój ten trwał zaledwie niespełna rok. Warto zadać pytanie, czy podczas konferencji monachijskiej w ogóle dyskutowano o Polsce i jej interesach. Odpowiedź jest złożona. W oficjalnym tekście układu monachijskiego nie ma bezpośrednich wzmianek o Polsce ani o jej roszczeniach wobec Zaolzia. Dokument koncentrował się wyłącznie na transferze terytoriów sudeckich do Niemiec oraz gwarancjach dla okrojonej Czechosłowacji. Nie były to jednak gwarancje bezpieczeństwa. W treści układu Niemcy i Włochy zobowiązały się do gwarantowania nienaruszalności pozostałych granic Czechosłowacji. Zobowiązanie to zostało złamane już w marcu 1939 roku, gdy Niemcy zajęły resztę Czechosłowacji, tworząc protektorat Czech i Moraw. Podczas obrad konferencji monachijskiej w 1938 roku nie było bezpośredniej dyskusji o Polsce jako stronie negocjacji. Polska nie została zaproszona do udziału w konferencji, podobnie jak Czechosłowacja. Podczas nieformalnych dyskusji, zwłaszcza między delegacjami brytyjską i francuską, wyrażano zaniepokojenie polskimi roszczeniami. Chamberlain i Daladier zdawali sobie sprawę, że polskie żądania dodatkowo komplikują i tak już trudną sytuację. Z drugiej strony Hitler był zadowolony z polskiej postawy, ponieważ osłabiała ona międzynarodową solidarność z Czechosłowacją i legitymizowała poniekąd jego własne roszczenia. W oświadczeniu dołączonym do układu wspomniano o kwestiach związanych z mniejszościami polską i węgierską w Czechosłowacji z zamiarem rozwiązania tych kwestii w przyszłości. Francuzi, formalnie sojusznicy zarówno Polski, jak i Czechosłowacji, znaleźli się w szczególnie niezręcznej sytuacji. Daladier miał podobno powiedzieć w prywatnej rozmowie, że Polska zachowuje się jak hiena, choć autentyczność tego cytatu bywa kwestionowana przez historyków. Decyzja
o wystosowaniu ultimatum wobec Czechosłowacji i zajęciu Zaolzia nie została podjęta w Polsce nagle, lecz stanowiła kulminację długiej historii sporów granicznych i narastających napięć. Warto przyjrzeć się, jak podejmowano tę brzemienną w skutki decyzję w Warszawie. Kluczową postacią był minister spraw zagranicznych Józef Beck, który prowadził polską politykę zagraniczną od 1932 roku. Beck był legionistą i bliskim współpracownikiem marszałka Piłsudskiego. Był zwolennikiem tzw. polityki równowagi, to jest utrzymywania dobrych relacji zarówno z Niemcami, jak i Związkiem Radzieckim, bez wchodzenia w ścisłe sojusze. Był również znany z osobistej niechęci do Czechosłowacji i jej przywódców, zwłaszcza Edwarda Benesza. Już od wiosny 1938 roku, gdy kryzys sudecki zaczął narastać, Beck prowadził intensywne konsultacje z prezydentem Ignacym Mościckim i naczelnym wodzem marszałkiem Edwardem Śmigłym-Rydzem. W polskim MSZ-cie opracowywano plany działania wobec różnych scenariuszy rozwoju sytuacji w Czechosłowacji. Kluczowe posiedzenie Rady Ministrów odbyło się 27 września 1938 roku, gdy stało się jasne, że kryzys sudecki zmierza ku kulminacji. Według zachowanych dokumentów i relacji Beck przedstawił sytuację międzynarodową i argumentował, że Polska nie może pozostać bierna wobec nadchodzących zmian terytorialnych w Europie Środkowej. Podkreślał, że jest to historyczna szansa na odzyskanie Zaolzia i że niewykorzystanie tej okazji byłoby politycznie nieodpowiedzialne. Marszałek Śmigły-Rydz, choć początkowo ostrożny, poparł stanowisko Becka, dodając wymiar wojskowy. Argumentował, że zajęcie Zaolzia poprawi strategiczną pozycję Polski, zabezpieczając ważny węzeł komunikacyjny i przemysłowy. Prezydent Mościcki był mniej entuzjastyczny, ale ostatecznie nie sprzeciwił się decyzji. Warto zauważyć, że decyzja zapadła w bardzo wąskim gronie, bez szerszych konsultacji parlamentarnych czy rządowych. Opozycja, w tym Stronnictwo Ludowe i socjaliści, nie miała realnego wpływu na proces decyzyjny. Na decyzję wpływ miały również naciski ze strony środowisk związanych z działaczami polonijnymi na Zaolziu, którzy od lat lobbowali za przyłączeniem regionu do Polski. Polska prasa, w dużej mierze kontrolowana przez obóz rządzący, od miesięcy prowadziła kampanię na rzecz wyzwolenia Zaolzia i podgrzewała antyczeskie nastroje. 30 września 1938 roku o godzinie 23:45 Beck wystosował względem Pragi ultimatum z 12-godzinnym terminem przyjęcia, w którym domagał się przekazania Polsce obszaru Zaolzia. 1 października rząd czechosłowacki poprosił o przedłużenie terminu upłynięcia ultimatum do godziny 13. Beck wyraził na to zgodę. O godzinie 12:50 poseł RP w Pradze Kazimierz Pappe powiadomił rząd polski o przyjęciu jego żądań przez stronę czechosłowacką. Ultimatum zostało wystosowane w formie noty dyplomatycznej żądającej natychmiastowego przekazania Zaolzia oraz przeprowadzenia plebiscytu na innych spornych terenach zamieszkanych przez mniejszość polską. Istotny wpływ na ostateczną decyzję miały również informacje wywiadowcze o stanowisku Niemiec. Polski ambasador w Berlinie Józef Lipski raportował, że Hitler nie sprzeciwia się polskim roszczeniom wobec Zaolzia i może nawet widzieć w nich korzyść dla niemieckiej polityki. To rozwiewało obawy o ewentualną negatywną reakcję Berlina. Gdy Czechosłowacja przyjęła ultimatum, Beck spotkał się z marszałkiem Śmigłym-Rydzem i wspólnie ustalili szczegóły operacji wojskowej.
Utworzono specjalną grupę operacyjną Śląsk pod dowództwem generała Władysława Bortnowskiego, która miała przeprowadzić zajęcie Zaolzia. Wojskowi podkreślali, że operacja musi przebiec szybko i sprawnie, aby zminimalizować ryzyko międzynarodowych komplikacji. Ostatecznie 2 października 1938 roku wojska polskie przekroczyły granicę i rozpoczęły zajmowanie Zaolzia. Beck osobiście nadzorował przebieg operacji, otrzymując regularne raporty od generała Bortnowskiego. W oficjalnych komunikatach podkreślano pokojowy charakter akcji i entuzjastyczne powitanie przez miejscową ludność polską. Warto zauważyć, że w polskim procesie decyzyjnym niemal całkowicie pominięto analizę długofalowych konsekwencji politycznych i strategicznych. Koncentrowano się na natychmiastowych korzyściach terytorialnych i prestiżowych, ignorując ostrzeżenia niektórych dyplomatów, jak choćby ambasadora w Paryżu Juliusza Łukasiewicza, który przewidywał negatywny wpływ na stosunki Polski z mocarstwami zachodnimi. Z punktu widzenia propagandy przedstawiano to jako historyczną sprawiedliwość i zjednoczenie ziem polskich. Jednak z perspektywy międzynarodowej wyglądało to na współudział w rozbiorze Czechosłowacji. Jak zareagowały mocarstwa na polską akcję w Zaolziu? Reakcje były zróżnicowane i odzwierciedlały złożone interesy geopolityczne. Niemcy oficjalnie okazywały zadowolenie z polskich działań. Dla Hitlera było to korzystne z kilku powodów. Po pierwsze, dalej osłabiało Czechosłowację. Po drugie, kompromitowało Polskę na arenie międzynarodowej jako wspólnika Niemiec. Po trzecie, dawało nadzieję na przyszłą współpracę niemiecko-polską. Joachim von Ribbentrop, niemiecki minister spraw zagranicznych, wyraził publicznie satysfakcję z pokojowego rozwiązania sporu polsko-czechosłowackiego. Włochy również przyjęły polskie działania z aprobatą. Mussolini, który wówczas umacniał sojusz z Hitlerem, widział w tym potwierdzenie sukcesu polityki osi i dalsze osłabienie wpływów francuskich w Europie Środkowej. Wielka Brytania zareagowała z rezerwą i umiarkowaną krytyką. Chamberlain, choć publicznie nie potępiał Polski, w prywatnych rozmowach wyrażał rozczarowanie. Brytyjska prasa była znacznie bardziej krytyczna, pisząc o polskim oportunizmie i udziale w rozbiorze. The Times określił polskie działania jako niewłaściwe i osłabiające moralną pozycję Polski wobec potencjalnych niemieckich roszczeń w przyszłości. Najostrzej zareagowała Francja, dla której polskie działania stanowiły dyplomatyczny policzek. Francuzi byli formalnie sojusznikami zarówno Polski, jak i Czechosłowacji, a teraz jeden sojusznik atakował drugiego. Daladier publicznie ubolewał nad polską decyzją, a francuska prasa nie szczędziła Polsce krytyki. Le Temps, dziennik bliski francuskiemu MSZ, pisał o głębokim rozczarowaniu postawą Polski. Krążyło nawet powiedzenie, że Polska włożyła nóż w plecy Czechosłowacji. Związek Radziecki wykorzystał zajęcie Zaolzia propagandowo, przedstawiając Polskę jako imperialistyczną i faszyzującą. Ludowy komisarz spraw zagranicznych Maksim Litwinow potępił polskie działania na forum Ligi Narodów. Stany Zjednoczone, choć mniej zaangażowane w europejskie sprawy, również wyraziły dezaprobatę. Prezydent Franklin Delano Roosevelt miał podobno powiedzieć, że Polska popełniła błąd, który będzie ją drogo kosztował. A jak zareagowała sama Czechosłowacja? Po otrzymaniu polskiego ultimatum 30 września 1938 roku
Prezydent Edward Beneš i rząd czechosłowacki stanęli przed dramatycznym wyborem. Kraj był już w szoku po układzie monachijskim i utracie Sudetów. Armia była zdemoralizowana, a sojusznicy zawiedli. Początkowo Praga próbowała zyskać na czasie i negocjować, proponując plebiscyt na spornym terytorium. Jednak Polska odrzuciła tę propozycję, żądając natychmiastowego przekazania Zaolzia. W obliczu realnej groźby militarnej konfrontacji i bez wsparcia mocarstw czechosłowacki rząd ustąpił. Decyzja wywołała w Czechosłowacji falę goryczy i poczucia zdrady. Czechosłowacka prasa opisywała polskie działania jako cios w plecy i zdradę słowiańskiej solidarności. Szczególnie bolesny był fakt, że Polska wykorzystała moment największej słabości Czechosłowacji tuż po upokorzeniu w Monachium. Wielu czechosłowackich polityków, w tym minister spraw zagranicznych Kamil Krofta, wyrażało przekonanie, że Polska popełniła historyczny błąd, przyczyniając się do demontażu systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Padały prorocze słowa, że dzisiaj my, jutro wy, sugerując, że Polska wkrótce może paść ofiarą podobnej agresji. Lokalna ludność czeska na Zaolziu zareagowała z rozgoryczeniem. Wielu Czechów opuściło region, uciekając przed polską administracją. Dochodziło do przypadków dyskryminacji pozostałej ludności czeskiej, zamykania czeskich szkół i instytucji kulturalnych. Z drugiej strony miejscowi Polacy na ogół entuzjastycznie witali polskie wojska. Szczególnie dramatyczna była sytuacja lewicowych działaczy i antyfaszystów z Zaolzia, zarówno Polaków, jak i Czechów, którzy uciekali przed polskimi władzami, obawiając się prześladowań. Prezydent Beneš, głęboko upokorzony wydarzeniami monachijskimi i utratą Zaolzia, podał się do dymisji 5 października 1938 roku i wkrótce udał się na emigrację. W swoich późniejszych wspomnieniach pisał gorzko o polskim judaszowym pocałunku i przewidywał, że Polska szybko zapłaci cenę za swoją krótkowzroczną politykę. Z perspektywy czasu możemy ocenić, że zarówno polityka appeasementu mocarstw zachodnich, jak i oportunistyczna postawa Polski wobec kryzysu czechosłowackiego były strategicznymi błędami. Układu monachijskiego nie konsultowano z Polską, jednak przez zajęcie Zaolzia Polska mimowolnie stała się jego beneficjentem i współuczestnikiem demontażu Czechosłowacji. Warto też zauważyć pewien historyczny paradoks. Niecały rok później, we wrześniu 1939 roku, Polska znalazła się w podobnej sytuacji co Czechosłowacja rok wcześniej. Gdy Hitler wysunął żądania wobec Polski, mocarstwa zachodnie formalnie stanęły w jej obronie, wypowiadając wojnę Niemcom, ale nie podjęły realnych działań militarnych, pozostawiając Polskę samej sobie w obliczu niemieckiej agresji. Układ monachijski i jego konsekwencje pozostają jedną z najbardziej pouczających lekcji historii dyplomacji XX wieku. Pokazuje, jak krótkowzroczna polityka zarówno ze strony mocarstw, jak i mniejszych państw może prowadzić do katastrofalnych skutków. Dla Polski był to moment, gdy taktyczny zysk przesłonił strategiczną perspektywę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli podobają się Wam moje rozważania, zachęcam do subskrypcji i udostępniania odcinka. Dziękuję za uwagę.